Cześć! Dzisiaj kolejny dzień. Przyjechaliśmy ratować słonecznik. Jest ze mną Karolina. Witam. Przyjechałam dzisiaj pojeździć sobie na tym pielniku. Janek, musimy się trzymać teraz tego rządka kołem, nie? W tym rządku. No, musimy cały czas tym... Ważne jest to, żebyś jechał cały czas prosto. Nie możesz jechać, nie możesz robić tak kierownicą, bo nie ujedziemy prosto. Jakimś tam nie za szybkim biegiem, pewnie trójką na L. Trójką, może czwórką, zaraz zobaczymy jak to pójdzie. Dojedziesz do końca i się zatrzymaj, zobaczymy jaki będzie efekt. Few moments later. Opuść, żeby łatwiej było wejść. Wsiadaj, ja ci odblokuję kierownicę. Co masz tutaj robić? Maszynie. Musisz się trzymać tego, żeby nie spaść. Tak. I teraz Janek powoli pojedzie, ja ci będę mówił. No. Dzisiaj jest bardziej mokro, bo ostatnio popadało. Zobaczymy, czy da radę pracować. I teraz musisz tym skręcać, tak żeby nie wycinać rządków. Patrz sobie, tutaj masz ten krój taki, on skręca, jak będziesz kręciła, zobacz. Aha. I teraz musisz jechać bardzo blisko słonecznika na tym rządku. Sobie patrz, żeby go nie najeżdżać, ale żeby tak w miarę blisko jechać. I wtedy wszystkie sekcje są ustawione tak, żeby pracować. To z jednej strony. Tutaj sobie patrz na ten krój, żeby nie najeżdżać słonecznika. Nie chodzi to lekko, ale powinnaś dać radę. I co ty o tym myślisz? Jak to wygląda? No, wydaje mi się, że to jest dosyć dobry sposób, jeśli tutaj mamy dosyć spore kwasy. No, teraz to już wygląda w miarę dobrze. Pierwszy raz jak tutaj byliśmy, to była tragedia. Część pola już jest tutaj ładnie zrobiona, już to lepiej wygląda. Tutaj na tym przejeździe akurat jechaliśmy 2 razy, więc to też już w miarę dobrze wygląda. Musisz bardzo bliżej, jeszcze bliżej. Tak praktycznie musisz go dotykać się kołem. O, tak jak teraz, tak już idealnie. To jest najlepszy wyznacznik. Ja myślę, że pracujemy trochę za głęboko. Ta sekcja na pewno pracuje za głęboko, ta i ta. Różnica jest potężna. Od razu widać. Daj do góry. Dobra. Jak było na E, to zrobimy na F. Za głęboko? Za głęboko, tak. Jest dosyć mokro. Trzeba to troszeczkę płycej zrobić. Tak jest. Prędkość dobra? A jakim jechałeś biegiem? Czwórką. 4. Dobrze. Jak ci się podoba wycieczka? Na pielniku. Na razie jest bardzo. Dobra, trzymaj się bardzo blisko tamtego rzędu. Nie wiem, nadal mi się wydaje, że jest za głęboko. Dobra? Jak będziesz dojeżdżał, to tak do ostatniego rzędu, który jest siany tak, czyli nie wyjeżdżaj, żeby ich nie ścinać. Do pierwszego w sumie od tej strony, nie? Czyli tam dalej jest. Ja ci nie. Tutaj, tu jest ostatni rządek, nie, przepraszam. No tutaj, tutaj jest ostatni rządek, do tego dojeżdżaj pielnikiem. Tak jest ok, idealnie. Teraz nawracamy. Nawracamy i musisz wjechać, Bo teraz jedziemy tak. nie, tak, w tamtą stronę. Okej. Wracamy. I teraz tą sekcją, Jest siane w ten sposób. ja wiem, ale to na końcu będziemy robić. Teraz tą sekcją musisz trafić w ten sam rządek, co robiła. Ale tutaj, nie? Tutaj, tak, tutaj w tą stronę jedziemy. Bo ta sekcja jest skrajna i ona ma zamontowaną tylko jedną tą gęsiostópkę. Dlatego ona pracuje raz na jednym rzędzie i później odwracamy się, to pracuje na tym rzędzie. No rzeczywiście. Do góry jedziemy. Oby podniósł. Dobra, to jedziemy w drugą stronę. Dobra, Janek. Okej, opuszczaj.
I teraz taka sama sytuacja, też musisz jechać tym kołem bardzo blisko tego rzędu i będzie, Też tak widzę, tutaj dosyć precyzyjna ta praca jest. no dosyć precyzyjnie. Możemy tutaj rozszerzyć ten rozstaw, żeby nie jechać tak blisko tych rzędów, ale chcemy jechać to bardzo blisko, żeby zrobić to dokładnie. No jest różnica. Jest potężna różnica. Ale też ja zauważyłem już, jak byłem tutaj wcześniej, że mszyca zaczyna go atakować. I jest to bardzo już mocne stadium. Leszek będzie musiał przyjechać z opryskiem, ale na wakacjach jest. Także bardzo mocno. Wtedy tak nie było, a teraz już z dnia na dzień ta mszyca coraz bardziej atakuje. Wygodne siedzonko, czy mogłoby być skórzane? A i skórzane w tej pogodzie, jak tak ciepło, to raczej nie sprawdziłoby się za dobrze. Jedziemy. Co o tym myślisz? Nie pracujemy zbyt głęboko? Chodzi o to, żeby nie flancować tych chwastów z powrotem, bo ziemia jest Tak. wilgotna. To bardzo łatwo się te nasiona rozsieją. Tak, nasiona, ale też te chwasty, żeby nie były wyrwane, tylko ścięte bardziej. Lekko tam. To też jest trudno utrzymać, jak operator w ciągniku skręca kierownicą. No to jesteśmy w trakcie pielenia, w połowie pola powiedzmy, no może już trochę dalej jak połowa. I co, Karolina, masz na myśli teraz o tym wszystkim tutaj? No widać różnicę, jak przyjechaliśmy tym pielnikiem, ale powiem szczerze, że mi jako kobiecie troszkę w niektórych momentach ciężko się sterowało pielnikiem. Były Ale trudności. to chodzi o to, że nie było tych rządków widać, już teraz było lepiej, czy po prostu ciężko się kierowało? I ciężko się kierowało i też z tego względu, że dosyć niska jestem, to musiałam się dosyć mocno wychylać, żeby widzieć, czy dobrze kieruję tym Tam na tym pielnikiem. pielniku można przesunąć to siodełko, ale na początku jak tutaj byliśmy, to dosłownie ten słonecznik był zarośnięty. Tutaj było równo, normalnie było chwastów i pierwszy raz jak Tomek sterował, było mega ciężko w ogóle trafić w ten słonecznik, w te rządki. A powiedz mi, teraz jak już jest wypielone, co myślisz na tym słoneczniku? On dostanie dużo więcej wigoru teraz. Tak, bo te chwasty jak były równo ze słonecznikiem, to zabierały nie dość, że wodę, to i składniki pokarmowe z gleby. Teraz słonecznik wybije, wydaje mi się, że wyżej i to on będzie bliżej słońca, będzie wchłaniał te składniki, bo będzie większy niż te chwasty. Tak, aczkolwiek nagrywamy teraz, bo chcieliśmy nagrać na koniec tego pielenia, ale nadchodzą chmury i już dosyć mocno kropi. Podejdziemy może do tego pielnika, pokażemy jak to wygląda. Pracujemy dość w sumie głęboko. Tutaj mamy z tyłu gęsiostópki i te tylne mamy ustawione dosyć głęboko. Mówi się, że jedno pielenie to jest bardzo mocne napowietrzenie gleby i to daje ogromny wigor. Mamy ustawione na E, tutaj mamy na F. Pole jest dość nierówne. Tam, gdzie Leszek miał ujechane ślady ciągnikiem przy siewie, tam jest twardziej i tam jest ok. A gdzie jest miękko, jest bardzo pulchno. No i w niektórych miejscach tam zbiera się te zielsko, te chwasty. Czyli mówisz, Karolina, że generalnie ciężko się kieruje, znaczy ciężko, jak dla kobiety, ciężko się steruje tą kierownicą. Troszkę tak, momentami jest ciężko, ale myślę, że w miarę sobie radziłam. Teraz mamy też większy ciągnik. Ostatnio jechaliśmy 20-35 Arbosem, czyli drugim względem wielkości w serii Arbosa, a teraz jedziemy 20-40.
Janek daje radę tutaj nim pokierować. Aczkolwiek też dużo tutaj musi być zgrania między kierowcą ciągnika a kierowcą pilnika. Bo wystarczy, że trochę ciągnik zjedzie w prawo lub w lewo, no to pilnikiem już trzeba dosyć mocno korygować. I później no, zdarzają się takie miejsca jak na przykład tutaj. Ten słonecznik nie jest wycięty, on jest pochylony tylko, on jest przysypany tutaj. O, można go postawić, ale mówię, lekko wystarczy skręcić ciągnikiem i gdy jedziemy bardzo blisko rzędu, no to może się zdarzyć taka sytuacja. Tak wygląda pole po nieobrobionej jeszcze poprzedniej akcji i dzisiaj jeszcze nie odrobione. I tutaj te chwasty, które zostały, one widzicie, odbijają delikatnie. Dzisiaj po przejeździe drugi raz dosyć mocno je zmęczymy. Pamiętam, jak byłam mała, to ze znajomym właśnie bawiliśmy się na starego typu takim pilniku. A tutaj widzimy, że już powoli to wraca do łask, można tak powiedzieć, że są pożądane te pilniki. No, Leszek ma swoją tłocznię, więc żywność eko, nie bio, bo trzeba to odróżnić, no powraca tak naprawdę. Jest duże zapotrzebowanie On na tą żywność. sprzedaje oleje wytłoczone u siebie w gospodarstwie, nie tylko z rzepaku, ale także ze słonecznika i z innych tam dóbr, które on sieje, bo naprawdę sieje tego mega dużo. Bardzo dobrze, że sprzedaje, bo on może narzucić cenę, jaką on chce, a nie osoby, którym on by sprzedawał. Tak, wiadomo, no, olej. skupy zawsze też muszą, każdy pośrednik musi coś zarobić. Ale też nie chodzi o to. Leszek, kiedyś z nim rozmawiałem, opowiadał mi, że trochę mu gospodarstwo stopniało względem hektarów i tak się zastanawiał, co robić. Czy gdzieś szukać tych hektarów więcej, dzierżawić, czy może jednak pójść w coś innego. No i jednak wymyślił pomysł na biznes i teraz tłoczy oleje. Nie, wydaje mi się, że to jest bardzo dobry krok w nową stronę, coś nowego. Tak, no tym bardziej są teraz próbować. mega dużo jest dotacji, które wspierają właśnie takie działy pozarolnicze, jakbym to tak nazwał, albo dookoła rolnicze. Także fajnie, że rolnik może sobie zimą w międzyczasie robić coś innego, a nie szukać gdzieś tam dodatkowej pracy poza swoim gospodarstwem. Tak jak mówisz, bardzo dobry to jest pomysł. No na przykład dotacja 60 000 na modernizację gospodarstwa. W tej dotacji można kupić tego arbosa za 30 000 netto, czyli to jest 30 000 netto, które musimy dołożyć do tej dotacji. Mamy arbosa 20-40, nowy ciągnik tak naprawdę, albo 20-25, którego ostatnio pokazywaliśmy na placu i tam jest za 30 000, około 30 000 brutto. To zależy od wyposażenia, bo wiadomo, można chcieć przedni TUS, tylne eurohaki, to już zależy od kupującego, co będzie chciał, ale to już około 30 000 musi dołożyć do dotacji i ma nowy ciągnik, 25 koni. Tak naprawdę licząc porządny remont 30, no to myślę, że też 20 000, 30 trzeba by włożyć. A tak, nówka sztuka, ciągnik drugi, tak naprawdę na gospodarstwie, jeżeli ktoś tam ma jakiś 30, C328, jak najbardziej można działać. Koniec pracy, przyszedł deszcz. I przegonił nas niestety z pola, ale większość pola już mamy zrobioną i jest ogromna różnica. Zostały nam skraje, poprzeczniaki, przecze. Jak to mówi, możecie napisać w komentarzach, jak tam u Was to się nazywa. Bądź miedza, różnie to się nazywa. Także my Wam dziękujemy za oglądanie. Łapka w górę, subskrypcja. I na razie!